Nadszedł czas na malutki hardcore, na surowe mięcho. Moja ukochana metka cebulowa. Uwielbiam, dosłownie uwielbiam. Nawet te wersje, które są dostępne w handlu, aczkolwiek w bardzo wielu z nich jest za dużo składników takich, których ja bym nie chciał, dlatego wolę wykonywać ją samodzielnie. Znam dwie wersje. Jedna oparta praktycznie na boczku, a druga jest taka jak tutaj na stole. 70 deko takiego bardzo przyzwoitego podgardla i 30 deko jakiegoś mięska. Może to być szynka, karkówka, może też być łopatka, w tym przypadku jest to łopatka. 70-30. Taki skład. Jest to dość tłuste, zgadza się. Ale musi być tłuste, żeby dobrze rozprowadziło smak i żeby było smarne, a metka musi być smarna. Przyprawy. Parę słów jeszcze na temat tego hardkoru. Jeżeli ktoś się bierze za robienie jakiejkolwiek wędliny z surowego mięsa, to oczywiście nie ma mowy o żadnych promocjach, wyprzedażach starych, zachowanych mięsach. To wszystko musi być świeżutkie, z pewnego źródła i pewne jakościowo. W przypadku surowego mięsa nie eksperymentujmy. Szkoda zdrowia. I tak już, jak już wspomniałem, to co na stole, maszynka. W maszynce powinny być oczka maksymalnie 4, mogą być drobniejsze i mielimy. Jest już zmielone. Tylko kilogram. Dlaczego? Dlatego, że to jest bardzo krótkotrwała wędlina. 3, góra 4 dni w lodówce w chłodnym miejscu może być przechowana. Jeżeli chcemy, żeby metka była dłużej nadająca się do użytku, to powinna być wędzona. Wędzona na zimno. Jak podwędzimy ją na zimno, będzie bardziej długotrwała, dłużej nam wytrzyma, no ale też będzie inna w smaku. Ta prawdziwa to jest właśnie taka surowa, zupełnie bez żadnej obróbki. Dobrze, działamy dalej. To na razie na bok, co tam się w maszynce nagromadziło. Niewiele jest tego, mogłem to wyrabiać ręcznie, ale w związku z tym, że jest naprawdę niewiele, wykorzystam mikserek planetarny. Przełożymy to tutaj. To się musi trochę pomieszać. Generalnie jest to taka szybsza wersja przepisu, bo można byłoby to teraz złożyć, przyprawić i odstawić, ale ten sam efekt uzyskamy inną drogą. Wszystkie wspomniane przyprawy dodaję. Ale żeby włączyć, muszę przejść na drugą stronę. Niech się porządnie wyrobi, a ja mam czas na posprzątanie. Ładnie już wyrobione. Pachnie w całej kuchni. I smakuje też już całkiem, ale lepsze będzie jutro. Dzisiaj trzeba to nadziać. Generalnie unikam nadziewania maszynką, bo transportowane jest powietrze, które zwykle w kiełbasach przeszkadza. Ale po pierwsze, ani ja tego parzył nie będę, ani nie będę wędził. Dodatkowo jest tego tylko kilogram, tak? Jakbym swoją małą, dużą nadziewarkę naładował, to ledwo co bym tylko tło docisnął, już byłby koniec, połowa by została. Trzecia rzecz, ten lejek, który ja mam do swojej maszynki, posiada rowki, którymi bardzo łatwo się powietrze odprowadza, więc ten efekt też będzie minimalizowany.
Po trzecie, użyta osłonka to jest 40, dużo grubsza od lejka, więc nie powinienem mieć problemu z ujściem tego powietrza. Generalnie nadziewamy bardzo sztywno, bardzo pełno. No trochę to zajmie, działamy. Nadziewanie takiej rzadkiej masy jest gorsze jeszcze jak tak zwane drugie bądź trzecie mielenie. Strasznie nie chce ten farsz do środka wchodzić, ale i tak przy tej ilości, przy kilogramie nie było co się na nadziewarkę rzucać. Spokojnie może być tak. Skręcimy. Delikatnie luzu trzeba zostawić, nie za dużo, bo jeszcze będziemy z tego robili pędka. Powietrza pewnie trochę się dostało, jak to zwykle bywa w takim przypadku, ale mam nadzieję, że niezbyt wiele, przynajmniej tutaj go nie wyczuwam. Dobrze. Zawiązane. Teraz się ma tendencję do rozkręcania. Ja sobie łapki zaraz przetrę. Bo do tego oczywiście najlepiej służy sznurek do utrwalania takich przerw. I robota praktycznie skończona. Końcówki poobcinać. I jeszcze to tutaj. Można włożyć do lodówki, nawet trzeba włożyć do lodówki. Źle powiedziałem, że można to, należy przechowywać w bardzo chłodnym miejscu. Może zimą się znajdzie jakieś chłodne pomieszczenie, ale o tej porze roku, latem, zawsze gdy ciepło, to musi przebywać w lodówce. Dzisiaj zrobiliśmy. Najlepsza będzie jutro, pojutrze, przez 2 najbliższe dni. To już jest bardzo duża ilość. Już tym się trzeba mieć z kim podzielić albo przewidywać, kto będzie, czy będzie ktoś więcej, żeby taką ilość zużyć. Jakby jakiś cudem się nie zużyło, zawsze z tego można zrobić kotlety, prawda? Jakiegoś mielone. A jakby się chciało, żeby to miało dłuższą przydatność, to nie osłonka poliamidowa, tak jak to zrobiłem, tylko osłonka białkowa i wędzenie na zimno. Można też zrobić wersję bardziej chudą, więcej mięsa. Straci się trochę na smarności, ale generalnie będzie to samo. Degustować będziemy jutro. Także do lodówki i czas na sprzątanie. Nadszedł czas na zapowiedzianą degustację. Zapaszek naprawdę przyjemny, cebulowy taki jaki miał być. Chlebek oczywiście własnej roboty już pokrojony i czeka. No to co? Wycisnąć trochę na jedną kromyczkę. Od razu na drugą. Jak to troszeczkę się ochłodziło, to już nie jest tak napięta ta osłonka, tak jak było podczas zawiązywania. I nie ma obawy, że coś wypryśnie, bo wtedy było ledwo co. Teraz
się ładnie schłodziło, dojrzało. No i można mieć te kilka dni, parę dni, 2, góra 3 dni naprawdę wspaniałej, smakowitej przyjemności. Oczywiście dla tych, którzy metkę lubią, tak? No nie wszyscy taką wędlinkę doceniają i nie wszyscy ją lubią. Jak ze smakiem? O to właśnie chodziło. Taka ma być, dokładnie taka. Jeżeli jest za malutko słona, ja staram się delikatnie jej dosolić, dlatego że na wierzch, na kanapeczkę uwielbiam sobie troszeczkę soli ziołowej. Poprawia jeszcze smak i aromat. O. Ale to już kwestia gustu. Gdzie to? No dobrze, tak odłożymy. Wspaniała sprawa. Chlebek własnej roboty, metka własnej roboty. Wiem, co jest w środku i wiem, co jem. Spróbujcie, jeżeli lubicie metkę. Coś wspaniałego i smacznego Wam życzę.